Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Routery Wi-Fi to jest temat, który już na kanale niejednokrotnie gościł. Gościły również produkty marki Strong, czyli Skyworta, a dzisiaj absolutna nowość na rynku, czyli nowy router Wi-Fi 7 Dual Band, oznaczony kodowo router BE3600 właśnie od Stronga. 4 lata gwarancji, 3600 megabitów na sekundę, porty 2,5 gigabitowe, Wi-Fi 7, a więc nie przedłużając, zaczynamy. No dobrze, słuchajcie, to może zacznijmy od tego, co najistotniejsze w tym sprzęcie, a najistotniejsze jest to, że mamy 5 anten Wi-Fi 7, co prawda dual band, ale na pewno będzie to znaczące ulepszenie w stosunku do Wi-Fi 6 czy Wi-Fi 6E. Mamy na pokładzie właśnie, oprócz najnowszego standardu, w dwóch zakresach częstotliwości jeden port 2,5 gigabitowy, jest to port WAN, i 3 porty 1 gigabitowe. Mamy tu również informację o 4-letniej gwarancji i prędkości maksymalnej 3600 megabitów na sekundę, więc całkiem już solidnej. Mamy informację oczywiście również o wsparciu dla aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniem. Zawartość opakowania to router, zasilacz, 1-metrowy kabel Ethernet kategorii 6 i instrukcja obsługi oraz gwarancja. Mamy tutaj również informacje o możliwości sterowania przez aplikację bądź też poprzez interfejs webowy i 2 pasma, jeżeli chodzi o częstotliwość 2,4 GHz i 5 GHz. Mamy wsparcie dla technologii MIMO. Pasmo 2,4 GHz oczywiście standardowo, natomiast na 5 GHz możemy skorzystać z kanału do 160 MHz i mamy 2882 megabity maksymalnego transferu dostępne. Spodnia strona opakowania to główne parametry. Poglądowo mocniejszy zasięg Wi-Fi 7 ze względu też na ulepszenia, jakie ten standard wprowadza. Informacja o tym, że możemy liczyć na nielimitowany streaming 4K. Dzięki tej prędkości możemy zarządzać samym urządzeniem przez aplikację MyStrong i mamy 2,5 gigabitowy port WAN. Dodatkowo producent wspomina o możliwości pracy jako repeater. Możemy korzystać z Powerline'a również, czyli z sieci wykorzystujących gniazdka czy sieć elektryczną w domu, w mieszkaniu. Wsparcie dla mesza, a więc zapowiada się to całkiem interesująco, jeżeli chodzi o sprzęt. Zajrzyjmy więc do opakowania. A co otrzymujemy w środku? Mamy oczywiście instrukcję obsługi, mamy samo urządzenie, mamy też informację o systemie Wi-Fi Mesh Adria, który stosuje właśnie Strong, instrukcję obsługi, papierologia. Dostajemy dodatkowo kabel kategorii 6, ethernetowy, niepłaski, zwyczajny, klasyczny oraz, słuchajcie, zasilacz. Teraz sprawdzimy, jaką moc ma ten zasilacz. Jeżeli chodzi o zasilacz, to mamy tutaj 12V 1,5 A, czyli do 18 W mocy, natomiast podejrzewam, że urządzenie zazwyczaj będzie pobierać zdecydowanie mniejszą moc. Do tego przyzwyczaił nas już Strong w swoich innych produktach. No dobrze, słuchajcie, to zobaczmy, jak wygląda sam sprzęt. Zafoliowany, bezpiecznie przygotowany. Producent pomyślał o wszystkim. Mamy 2 anteny, kolejne 2 zabezpieczone, żeby się nie porysował router. No i w końcu mamy sam router. Wykonany, słuchajcie, z matowego plastiku. Bardzo dobry wybór producenta. Mamy oczywiście informację o Wi-Fi 7, o logo producenta, tak żeby było wiadomo, z jakim sprzętem mamy do czynienia. Możemy oczywiście te anteny, słuchajcie, dowolnie sobie
przesuwać. Możemy zrobić takiego pajączka. Druga strona, mamy informację o nazwie kodowej modelu oraz informację, jak zalogować się do routera, aby go skonfigurować, więc myślę, że nie będzie problemów z tym. Mamy sporo otworów wentylacyjnych, więc ten sprzęt raczej nie powinien się grzać. Mamy też, słuchajcie, tutaj takie gumowe nóżki, które zapewne pomogą nam w ustabilizowaniu routera na powierzchni, bo jeżeli chcielibyśmy korzystać z niego na jakiejś płaskiej powierzchni, to nie będzie się przesuwał. Możemy też antenę oczywiście odpowiednio ukierunkować i sprzęt przypomina najlepsze produkty w kategorii routerów. Jeżeli chodzi o anteny, one są, słuchajcie, na stałe, ale są obracane. Można je w różnych kierunkach obracać. Można je podnosić, kłaść, kręcić nimi, ale są tutaj na stałe, chociaż ten element, jeżeli chodzi o anteny, być może jest do demontażu, natomiast nie jest to na pewno w prosty sposób do realizacji. Możemy tymi antenami kręcić, modyfikować. Jeżeli chodzi o porty, od lewej mamy 3 porty LAN oznaczone kolorem żółtym i jeden port WAN 2,5 gigabitowy oznaczony kolorem niebieskim. Mamy otwór do resetu, klawisz WPS-u i klawisz zasilania. Nie ma niestety portu USB, a szkoda, bo mogłoby to jeszcze bardziej rozszerzyć funkcjonalność urządzenia. Nie pozostaje mi nic innego jak podłączyć sprzęt. Może na wstępie, moi drodzy, testy wydajności, ponieważ nie posiadam internetu, który wykorzystałby pełnię możliwości Wi-Fi 7. Skorzystałem z wewnętrznego serwera. W sieci wewnętrznej uzyskałem takie transfery, więc myślę, że naprawdę są one bardzo dobre. Niski ping, wysokie prędkości, czy to wysyłania, czy odbierania. Teraz do panelu sterowania przez panel www. Wpisujemy adres 192.168.168.1. Dodajemy do tego, wpisujemy hasło użytkownika i login. Te dane znajdziecie na spodniej stronie oczywiście routera i po zalogowaniu mamy główną stronę panelu sterowania. Tutaj widać, że urządzenie jest połączone z internetem i mamy podłączony jeden terminal. Lista terminali jest tutaj. Jest to mój Lenovo Legion 5, z którego właśnie korzystam w tej chwili. Laptop możemy sobie ograniczyć tutaj, słuchajcie, na przykład prędkości wysyłania, odbierania, tak żeby nam nie wysysał całego łącza. Na dole mamy numer modelu, router BE3600, czas uruchomienia prawie 2 godziny, MAC adres i Strong 2025. To takie informacje, które są w stopce, a menu mamy podzielone na 5 głównych sekcji. Tak jak powiedziałem, tutaj jest lista terminali, urządzeń podłączonych do niego. Jeżeli chodzi o języki, mamy ich więcej, natomiast ja korzystam tradycyjnie z angielskiego, ponieważ nie zawsze te tłumaczenia są najszczęśliwsze na języki lokalne. Powyżej jeszcze mamy Wizarda, możemy skorzystać z prostego kreatora. Mamy też możliwość skorzystania czy przejścia od razu do sekcji update'u. Możemy sprawdzić, czy taki update jest. Nie mamy najnowszą wersję, więc tutaj przez sieć nic nie znalazł. Możemy się wylogować. Możemy też zrobić reboot urządzenia z tego poziomu i zmienić język. A tych języków jest naprawdę sporo, bo jest bułgarski, czeski, chiński, duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, słowacki, hiszpański, szwedzki i ukraiński, więc języków sporo. Natomiast może zaczniemy od podstawowych ustawień. Tutaj mamy Home i tak jak powiedziałem, prędkość podawana internetu i ilość urządzeń korzystających. Dalej mamy Internet Settings, czyli ustawienia internetowe. Mamy ustawienia IPv6. Tutaj możemy sobie pozmieniać na statyczny, dynamiczny, automatyczny. Z DNS-em również to samo. I pula adresowa. Możemy oczywiście tutaj pozmieniać te ustawienia.
Możemy też wybrać więcej ustawień, jeżeli chodzi o same DHCP, natomiast to są ustawienia opcjonalne, nie musimy ich zmieniać. Z automatu powinno nam wszystko działać. Mamy trzecią w zasadzie zakładkę bezprzewodowa konfiguracja i tutaj mamy ustawienia Wi-Fi. Możemy aktywować Wi-Fi bądź je wyłączyć całkowicie. To, co powinniście włączyć, to jest aktywacja Multi-Link Operation, czyli to, co wprowadza Wi-Fi 7 właśnie i to myślę, że jest funkcją, którą warto włączyć. Natomiast jak ją wyłączymy, to możemy zoptymalizować częstotliwości, jeżeli chodzi o podwójne pasmo, no ale to już bardziej w zakresie Wi-Fi 6. Proponuję włączyć Multi-Link Operation, a tutaj do wyboru do koloru mamy opcję Wi-Fi 5 Access Extension, czyli możliwość skonfigurowania Wi-Fi, to znaczy samego routera, żeby rozgłaszał dodatkową sieć Wi-Fi i ona wtedy się będzie nazywać z dopiskiem Wi-Fi 5 dla starszych urządzeń. Jeżeli macie takie starsze urządzenia, które wykorzystują tylko Wi-Fi 5, nie wspierają wyższych standardów, to możecie tą funkcję włączyć. Ona oczywiście może wpłynąć na wydajność, więc ja w tym wypadku sobie wyłączyłem tak, aby wykorzystać pełny potencjał Wi-Fi 7. Jeżeli chodzi o kolejną opcję, to są oczywiście lista urządzeń korzystających z danego z routera w tej chwili. I ostatnia opcja to More Settings, czyli więcej ustawień. Mamy informacje takie o urządzeniu, czyli wersję oprogramowania ja mam 1.0.4, wersja sprzętu 1.0. Serial number mamy tutaj i informacje właśnie o sprzęcie, użycie procesora 3%, użycie pamięci prawie połowa, nieużywana pamięć to jest zmarnowana pamięć, więc dobrze, że zaalokował sobie spore zasoby. Aktualny downstream i upstream, czyli prędkość wysyłu, pobierania danych, czas oczywiście użytkowania, pula adresowa, no takie informacyjne kwestie. Natomiast możemy sobie tutaj również z boku pozmieniać pewne ustawienia, czyli chociażby językowe. Możemy też zmienić hasło użytkownika, zaktualizować oprogramowanie, czy to przez internet, czy też lokalnie z pliku. Możemy też ustalić sobie, słuchajcie, kiedy ma urządzenie automatycznie się rebootować, czyli resetować. Możemy ustawić takie operacje, żeby codziennie, na przykład wieczorem czy w nocy następował reboot urządzenia, aby działał płynnie. Ja mam wyłączone, działa stabilnie, więc nie ma takiej potrzeby, ale funkcjonalność istnieje. Możemy oczywiście ustawić czas, strefę czasową i serwer NTP. Tutaj jest Open VRT, czyli dla tych, którzy wiedzą nieco na ten temat, no jest to jeden z lepszych serwerów, jeżeli chodzi o możliwości. Oni również oferują takie serwery, można się pod nie podpiąć. Mamy opcje oczywiście diagnostyczne, gdzie możemy pingować, routować sobie pakiety. Mamy opcję LED Control, w której możemy wyłączyć całkowicie tą diodę LED, która świeci na urządzeniu. Jeżeli komuś przeszkadza, to w nocy może całkowicie wyłączyć, żeby w nocy mu nie świeciła po oczach. Ja wolę zostawić, tam są 3 kolory chyba, zielony, czerwony i pomarańczowy. One mówią o stanie urządzenia, zielony jest OK, czerwony nie mamy internetu, a pomarańczowy to jest chyba kwestia negocjacji. Mamy też oczywiście możliwość backupu i przewracania ustawień i tutaj do tego służy to menu. Mamy ustawienia serwera usług DHCP. Mamy też, możemy ten serwer aktywować. Mamy też możliwość ustawienia IPv4, IPv6 również możemy konfigurować. IPTV mamy również i tutaj możemy wyznaczyć odpowiedni port do usług IPTV. Też jest taka opcja. Możemy wybrać konkretny port LAN, ewentualnie wybrać tryb czy bridge'a, czy routera. Też myślę, że funkcjonalne ustawienia. Mamy możliwość wybrania oczywiście statycznego adresu IP.
Mamy też konfigurację sieci Wi-Fi rozbudowaną i tutaj możemy włączyć sieć dla gości, czy to 2,4 GHz, czy 5 GHz. Możemy ją aktywować. Ja mam ją wyłączoną, bo gości wpuszczam do swojej sieci, jednego z routerów. Możemy też użyć samego routera jako repeater. Ciekawa funkcjonalność. Może oczywiście wprowadzić pewne opóźnienia, ale jeżeli ktoś potrzebuje wzmocnić sygnał, jest taka opcja. Dodatkowo mamy opcję, która umożliwia skorzystanie z funkcjonalności ACL związaną z białymi i czarnymi listami. Możemy filtrować listę urządzeń, które mogą być połączone z naszym routerem. Mamy też firewalla oczywiście i różne poziomy ustawień od niskiego po wysoki. Tutaj są różnice, jeżeli chodzi o ustawienia. Mamy też możliwość ustawienia ochrony przeciwko atakom. Możemy włączyć funkcjonalność ochrony firewalla, antydosowe, czyli to są te ilościowe ataki, i również możemy wyłączyć funkcję ochrony przed skanowaniem. Ja sobie pozwalam w tej chwili włączyć te ustawienia. No i mamy dodatkowe ustawienia związane z DMZ-em. Możemy je aktywować. Mamy też proxy, mamy snooping i uniwersalne plug and play. Jeżeli nie znacie tych ustawień albo nie wiecie, co tutaj wybrać, to myślę, że po prostu możecie sobie tą sekcję podarować. W zasadzie urządzenie zaraz po podłączeniu powinno działać poprawnie, a dodatkowe ustawienia są po prostu dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Podsumowując moje długoterminowe testy, wykazało one, że jest to naprawdę solidny kawał sprzętu za przystępną cenę. Otrzymujemy router Wi-Fi 7, co prawda tylko dwuzakresowy, nie trzuzakresowy, ale nawet on zdecydowanie poprawia stabilność połączeń, wydajność, która jest na wysokim poziomie, oraz przede wszystkim siłę sygnału. Dzięki tym dodatkowym antenom zasięg jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jeżeli nawet dzisiaj nie posiadacie jeszcze sprzętów z Wi-Fi 7, przy wymianie routera warto wziąć pod uwagę tego typu rozwiązanie, aby być już przygotowanym na przyszłe aktualizacje, upgrade'y sprzętowe. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy Wy przy wymianie routerów kierujecie już swoje poszukiwania w stronę najnowocześniejszych routerów Wi-Fi 7, czy też zadowalacie się na razie jeszcze routerami w standardzie Wi-Fi 6 czy Wi-Fi 6E, ponieważ na ten moment uważacie, że są one wystarczające. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie upchnął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na temat routerów, jak również na temat sprzętu z portfolio Stronga. Hej, hej, do kolejnego wideo.